Dobra, to weźmy wam może jedną gitarę twoją w takim razie i pogadajmy o konkretach. No dobra, to gadaliśmy o Fenderze i patrz. I niby masz Fendera, A nie mam. a to nie jest Fender. Okej, mam też Fendera, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja nadaję na Fendery, że to są złe instrumenty. Nie. Mam piątkę Fendera, to jest Precision Deluxe, czyli Precision to znaczy, że ma tu łamaną jedną pick-upę i humbuck z tyłu. I to jest bardzo skuteczna piątka, nagrałem na niej naprawdę masę płyt. Mam też jazz bassa z 69 roku. Specjalnie szukałem z 69 roku, bo to jest znakomity rocznik, ja również pochodzę z 69 roku. Ale to nie oznacza, że Fender... Okej, no wiadomo, Leo Fender wymyślił jakby tą formułę takiego instrumentu i to jest ten standard. Jeżeli słuchamy nagrań Motown Records, czy czegokolwiek z lat 60., 70., to wtedy słyszymy głównie jazz bassy, więc to jest ten standard brzmieniowy, tak? To jest jazz Ale bass. to, co cię przekonało do tej gitary, to właśnie standard brzmieniowy jazz bassa, czy właśnie ta gitara ma coś, czego szukałeś, czego nie ma jazz bassa? Ta dokładnie. Ta. Okej, no jestem absolutnie pewien co do tej gitary. To jest jazz bass z układem aktywnym, tak? Czyli ten pierwszy Fender jazz bass był instrumentem pasywnym. To za sprawą Markusa Millera i niejakiego Sadowskiego, gościu o polsko brzmiącym nazwisku, pojawił się jazz bass aktywny, to znaczy to brzmienie Markusa Millera, tak? To nie jest typowy jazz bass. To jest jazz bass aktywny. I ta gitara też jest tym nietypowym jazz bassem, czyli z układem aktywnym. W odróżnieniu od standardowego jazz bassa, który mam tego z 69 roku, który jest pasywny oczywiście. Natomiast ta jest gitarą aktywną, powoduje to szersze pasmo, lepszą dynamikę i powoduje to, że ten instrument staje się nie tylko jazz bassem, ale bardziej uniwersalnym instrumentem po prostu w ogóle do muzy. Także i zresztą Fender do dzisiaj produkuje jazz bassy i aktywne i pasywne. Tak jak myślę, że kilka tysięcy firm na świecie, które robią gitary typu jazz bass właśnie na tej zasadzie. Jak już masz aktyw, chociaż pasyw też gra w tej gitarze, to bardziej korzystasz z aktywu, czy w zależności od tego, co grasz i z kim grasz, korzystasz albo z pasywu, albo z aktywu? To zależy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiego brzmienia potrzebuję. Ale ciekawostka, na przykład w starych, pasywnych jazz bassach, kiedy przełączamy balans, zachowuje się to dokładnie tak samo, jak teraz ta gitara. Okay? Kiedy zmieniamy balans na jedną albo na drugą pick-upę, przystawkę, zaczyna brumieć. I to jest przywarą wszystkich jazz bassów. W aktywnych Fenderach można oczywiście od tego uciec. Aguilara widzę przetworniki też. Tak, tutaj przetworniki są Aguilara z preampem też Aguilara, więc to jest, tak jak mówiłem, że to jest aktywny instrument. Mamy specjalne miejsce na bateryjkę. I ten instrument zresztą poprosiłem, żeby zbliżyć się po prostu do Fendera bez przesady, aczkolwiek zachować te wszystkie cechy, które Fender Jazz Bass posiada, tak? Typowe brzmienie, tak naprawdę nie szukam tutaj żadnych jakichś wodotrysków, tak, w tym instrumencie. Instrument, który brzmi grubo i dobrze. Jedyną ciekawostką w tym jest detuner. Tak, ale zakładam to w zasadzie w większości czterostrunowych basów. No i na przykład lubisz ciemne brzmienie? Akurat jeżeli chodzi o jazz bassa, możemy go oczywiście rozjaśnić, tak? Możemy zmienić balans na przykład na niski pick-up. To, że mamy aktywną gitarę, rzeczywiście możemy tutaj nieźle nagmerać, jeżeli chodzi o to brzmienie.
Czyli teraz gram tylko na wysokim pick-upie. Gitara typu jazz bass z usprawnieniami, tak? Mostek jest trochę inny niż byłby w starym jazz bassie. Natomiast to, że to jest maruszczyk, jestem pewny co do drewna, jestem pewny co do wykonania i Lubisz ciemne gryfy, nie wolisz klonu? mam też instrumenty z jasną podstrunnicą, ale na przykład sześciostrunowy bas jest z jasną podstrunnicą, ale przyznam szczerze, tak, jeżeli rozpatrujemy barwę gitary basowej jako instrumentu pasywnego, rzeczywiście będziemy się zastanawiać nad tym, jakie materiały zostały użyte. Natomiast kiedy mamy instrument aktywny, to możliwość korekcji tutaj, możliwość korekcji na wzmacniaczu, to już nie ma już tak wielkiego znaczenia. Naprawdę możemy ukręcić się na chyba nowej podstrunnicy barwę klonową i odwrotnie. Czyli to tylko kwestia estetyki w takim razie, jak wygląda gitara. Zobaczmy w takim razie drugą, bo to już będzie twój model sygnowany. Okej, druga basówka. To już jest model gitary, na który ewidentnie miałeś wpływ, widzę. Tak. Po twoim logo na gryfie. Dzięki. Opowiedz zatem o niej. Cóż to takiego pięknego? Jeżeli chodzi o ten mój ulubiony instrument, to kilka rzeczy, które gdzieś tam długo we mnie dojrzewały. Jaki powinien być ten instrument mój sygnowany, co powinien zawierać. Kiedyś miałem przygodę z instrumentami, które miały gryf z włókna węglowego, tak? Taki kompozyt, nawet nie wiem dokładnie, co tam się na to składa, ale to jest bardzo twardy materiał, który rzeczywiście ma wpływ na brzmienie, tak? Na to, co się dzieje. Natomiast kiedy szukałem tego instrumentu swojego, sygnowanego, padło na węgę. Akurat tutaj gryf jest z węgę przeklejany jeszcze fornirem i innymi gatunkami drewna, natomiast węgę jest bardzo twardym drewnem i ono trochę, nie aż tak bardzo, ale trochę zachowuje się właśnie jak grafit. Druga rzecz w tym instrumencie to, że to jest taka hybryda między gryfem przez całość, a gryfem przykręcanym. Ten gryf tutaj jest wklejany i jakby element tego drewna dochodzi mniej więcej do połowy deski. Dlaczego w ten sposób? Po pierwsze dlatego, że jeżeli chodzi o to, nazwijmy to najprościej tak, to szczeknięcie, ten krótki, mocny, dynamiczny atak, który potrzebujemy przy graniu kciukiem, instrument z przykręcanym gryfem po prostu będzie skutecznie się odzywał. Z kolei instrument, w którym boki deski są tylko doklejane, będzie miał zdecydowanie lepszy sustain. Poprawia się trochę głębia brzmienia. Dlatego tutaj jest ten kompromis, że jest to przeklejenie. Przekręcanego gryfu, szczerze mówiąc, nie mogę mieć, dlatego że postępuję dość bezwzględnie z instrumentem i to jest kwestia tego po prostu, co gram, co potrzebuję robić z instrumentem, kiedy gram, tak? Okay? Czyli obawiam się, że nie każdy instrument z przykręcanym gryfem by to przetrzymał, tak? Oczywiście to jest jakaś tam magiczna tajemnica tej firmy, jak oni to robią, że przyklejają tylko ten gryf i on się trzyma, ale się trzyma. Następna sprawa to są, dla mnie bardzo ważne, to są odległości. Kwestia tego, z jaką łatwością i jaką odległość musimy pokonać do dźwięku F. Jeżeli mamy 34 cali menzurę, tak, czyli to jest ta odległość naszego gryfu, no to generalnie przy 34 calach odtąd dotąd będzie zawsze tak samo. Ale górny róg i zaczep naszego paska będzie powodował, że do tego F będziemy mieli łatwiej, albo będziemy mieli trudniej. Na przykład są instrumenty, w których górne rogi są nawet przy 15 progu. To jest bardzo daleko do F. Jeżeli trzymamy instrument w ten sposób, w sumie jest to trochę kontrabasowe. Mamy łatwo do tego F. Jeżeli chcemy go trzymać tak jak ja, a ja tak chcę go trzymać, to
No, dobrze by było to F mieć w zasięgu lekko ugiętej ręki, dlatego że przy prostym łokciu Od razu się usztywnia komplikuje się nadgarstek. sprawa z nadgarstkiem lewej ręki. Do tego, gdzie będziemy sięgać po F, także ważne jest miejsce zamontowania naszego mostu, tak? Tego, gdzie będziemy mieli też ten zaczep. Tutaj nawet przewidzieliśmy możliwość taką, żeby Jeszcze wyżej było. można było przeczepić pasek na tą stronę i to nawet nie chodzi o to, żeby ona była wyżej, bo możemy zaczepić to o tą dziurę, ale wtedy będzie łatwiej z tym balansem, żeby ten gryf nie szedł nam w górę, tak? Żeby to było cały czas w ten sposób, czyli prostopadle do linii ciała. Jest to spowodowane jakby potrzebą grania kciukiem podniesionym do góry. Dlaczego do góry? Są basiści, którzy grają kciukiem do dołu, tak? Ale jeżeli chodzi o kciuk do dołu, kciuk do góry, moim zdaniem, w moim przekonaniu, przy mojej koncepcji muzyki mogę o wiele więcej zagrać niż przy kciuku ułożonym do dołu. Dużo też tutaj elektroniki widzę i dużo potencjometrów i przełączników. O co ho? Tak jest. Tutaj, tak jak w jazzbasie były przystawki Aguilara, tak tutaj są przystawki Bartolini, do których jestem dość mocno przywiązany, bo w sumie Bartolini używam od, nie wiem, chyba 15 lat i bardzo lubię te pick-upy. Po pierwsze dlatego, że to są humbucky, w których mogę rozłączać cewki. To znaczy, ona w tej chwili gra jako pełny humbuck. I jest trochę tego, tutaj jeszcze możemy jakby różnicować środek, jego główne parametry. Natomiast te potencjometry, głośność, balans przystawek, dół, środek, góra. I niekoniecznie wszystko do końca w prawo. Układ aktywny, preamp w środku jest Aguilara, przystawki Bartolini, deska płaska, jeżeli chodzi o te takie dziwne, falujące kształty instrumentów. Trochę tego nie lubię, a jakby też jest dla mnie kilka bardzo ważnych instrumentów w historii muzyki, z których razem z Adrianem też pokornie bierzemy przykład, jak na przykład firma Alembic. To nie jest przypadek, że te instrumenty mają taki odchył główki od gryfu, a nie inny. To nie jest przypadek, że mają płaskie deski. To nie jest przypadek, w jaki sposób jest profilowany radius podstronnicy. Gdzieś tam nie ma sensu drugi raz wymyślać prochu, skoro on już istnieje. No i jeżeli miałbym wskazać najlepszą gitarę na świecie, której nie ma. Nie ma najlepszych instrumentów na świecie, dlatego że to jest tylko i wyłącznie kwestia naszego wyboru. Dla ciebie to będzie jakiś inny instrument. Dla mnie najlepszą gitarą na świecie jest mój sygnowany model, który jest zrobiony dokładnie pod moją rękę. Ale co ciekawe, że w firmie w Maruszyk Basses można zamówić mój sygnowany model, ale na przykład z inną mezurą. Można go zamówić 32 cale. Ja nie mam z tym problemu, żeby ktoś sobie zamówił ten kształt, tą filozofię drewna, ale z jakimiś swoimi przeróbkami. Mogą tutaj być inne przystawki, może być inny mostek, na przykład jednoczęściowy. To jest moja filozofia, to są moje przekonania co do tego, że most powinien być dwuczęściowy. Nie ma potrzeby, dlatego że ten instrument służy głównie do grania sporo szybkich, nie tylko szybkich rzeczy, ale do tego jakby jest stworzony, żeby brzmiało to jak najlepiej możliwie będzie osiągalne. Dlatego nie ma sensu przeciągania struny przez deskę. W wielu instrumentach tak jest. Tutaj nie ma to sensu. Natomiast zależało mi na tym, żeby w desce już te struny były zamontowane, dlatego szukaliśmy takiego mostu. Oddzielne sporo rzeczy, no. Okej, mógłbym o tym gadać. Oczywiście jest detuner. Rzeczywiście przydaje się ta pusta struna D do naszego grania i to wszystko, co zostało w tej gitarze zamontowane i to, w jaki sposób ona została zbudowana, powoduje, że brzmi tak, jak brzmi. Super. To jest czwórka. Mówiliśmy
trochę szybszego grania. Na szóstce pewnie będziesz grał trochę wolniej. Tak, znaczy, wiesz co, przepraszam, chciałbym jeszcze tylko sprostować. To nie jest tak, że ona jest do trochę szybkiego grania. To jest instrument, który dokładnie pokazuje moją koncepcję muzyki. To jest ten główny ciężar brzmieniowy, główny ciężar artykulacyjny, który chcę osiągnąć. Bez względu na to, czy gram szybko, czy gram... Czy gram powoli. Chodzi o to, żeby on naprawdę oddawał charakter wszystkiego, czego ja potrzebuję w muzyce. Okej, sprawdźmy zatem teraz szóstkę. Wprawne oko każdego mądrali krytyka powie, że ta się mniej błyszczy od tamtej. To prawda i ubolewam nad tym. Nie ukrywam, nigdy nie ukrywałem i nigdy nie zamierzam ukrywać tego, że jestem cekiniarzem z Grochowa. Ale Adrian zaproponował mi kilka sześciostrunowych instrumentów. Po prostu ten najbardziej mi przypasował i brzmieniowo, i pod rękę, że tak powiem. Zadziwiające jest to, że jak się na nią patrzy, mimo tego, że jest szóstka, sprawia wrażenie lżejszej od tamtej. Bo de facto jest lżejsza, jest wykonana z trochę innych materiałów i pomimo tego, że jest większa, jest lżejsza od tej sygnowanej czwórki. W tamtej czwórce po prostu nie ma kompromisów, żadnych. Tutaj w tym modelu Frog i akurat z udziałem tego drewna na te kompromisy można było pójść. Jest taki dowcip, czym się różni sześciostrunowa gitara basowa od czterostrunowej gitary basowej, mianowicie sześciostrunowa gitara basowa dłużej się pali. Ale tak serio, bo wspominałeś wcześniej, że ona wygląda na lżejszą od tej czwórki. Rzeczywiście jest lżejsza. To są inne gatunki drewna tutaj użyte. Dzięki czemu taki naprawdę kawał solidnego drewna nosi się całkiem wygodnie. Można z tym pójść na miasto, robić zakupy i człowiek się nie męczy, nie? Po prostu. Ciekawe przetworniki. Co to są za przetworniki? To jest niemiecka firma, teraz sobie przypomnę nazwę. Niemiecka firma, która nie ma niemiecko brzmiącej nazwy, to się nazywa Delano. Delano z preampem też Delano? Nie, przepraszam, tu jest też Aguilar. Nie pamiętam, szczerze mówiąc małą uwagę do tego przywiązuję. Albo gra, albo nie gra. Ale to jest też Active Passive? Tak, to jest aktywny instrument. Akurat w tej, jak i w mojej sygnowanej czwórce, jak i w jazzbasie, aktyw, pasyw włączamy, wyłączamy przez podniesienie potencjometru głośności. W wielu basówkach to jest stosowane. Czasami jest oddzielny switch, ale to w sumie jest dość praktyczne. Przepraszam, bo teraz spojrzałem na układ potencjometrów i jestem pewien, że tutaj jest też Aguilar, preamp Aguilara. Delano pick-upy Aguilara preamp, sześciostrunowy instrument z 34-calową menzurą, na przykład Yamaha TRB. To jest pierwsza szóstka, którą miałem i już w 93 roku kupiłem pierwszą sześciostronową basówkę. Nie wiem, czy byłem pierwszy w Europie, ale na pewno byłem pierwszy w Polsce, który miał sześciostronowy bas. Natomiast tamte instrumenty to 36 cali menzura. Świetnie brzmią TRB Yamaha sześciostronowe, zwłaszcza te stare instrumenty. Natomiast no niestety 36 cali to jest grube wyzwanie. Natomiast przy tak ciekawym rozwiązaniu jak to, że tutaj też ten gryf jest przeklejany, można uzyskać ten sam efekt sustainu, głębokości brzmienia przy 34-calowej menzurze. I tutaj też układ przetworników jest podobny jak w tamtej, że humbuckery na single przełączane? Tak? Dokładnie tak. Dwa humbuckery, w których możemy dowolnie przełączać te cewki, czyli mogą grać obydwa humbuckery, albo mogą grać pojedyncze single, możemy to konfigurować na różne sposoby. W tym tylko nie ma tego dodatkowego switcha od środkowej częstotliwości. Nie jest tak naprawdę potrzebny. Czyli ta dodana dolna struna na pewno przydaje się w sekcyjnym graniu, tak? Tak jak w czwórce przy detunerze dźwięk D jeszcze możemy uzyskać, natomiast C czy H już jest naprawdę nierealne, żeby to dobrze zabrzmiało. No i oczywiście w czwórce to, co możemy wydobyć przez tą dodaną górną, czyli strunę C. Inaczej się to stroi niż normalną gitarę, dlatego że mamy
w górze mamy C, następna struna to G, czyli cały czas kwarty. C, G, D, A, E i po polsku mówiąc H, tak? Czyli podobno gdzieś na świecie są basiści, którzy stroją inaczej te szóstki. W akord. Bywa i tak. Nie wiem, ja zostałem przy tym tradycyjnym sposobie strojenia tego instrumentu, czyli kwarty. Aczkolwiek mam instrumenty, które stroję inaczej. Na przykład mam czterostrunowy instrument, który cały jest przestrojony o cały ton w dół. Tak? Czyli mam najniższą strunę D i od tego kwartami w górę. Ale to jest spowodowane raczej tym, że jak komponowana jest muzyka, tak? A nie tym, że masz luźniejsze struny i mniej musisz wciskać do gryfu. Tak, poza tym też to, że przestrajamy instrument chociażby o pół tonu, powoduje, że cały zespół, że instrument będzie brzmiał inaczej, ale jeżeli cały zespół jest przestrojony te pół tonu niżej, to też będzie brzmiało to inaczej. Wiele osób uważa, że to lepiej. Rzeczywiście brzmi to poważniej, kiedy nawet te pół tonu instrumenty są przestrojone. Natomiast ja jestem zwolennikiem normalnego strojenia instrumentów. Nie tylko przy sześciostrunowym instrumencie basowym możemy no. Myślę, że jakbym się podstroił, to nawet byłoby sympatyczniej, ale Ciepłe brzmienie ma ta gitara. tak, i na tym też mi zależało, żeby ten instrument naprawdę różnił się nie tylko skalą, ale tym, żeby rzeczywiście to był zupełnie inaczej brzmiący instrument. To pozornie sprawia wrażenie jaśniejszy gryf, czyli klon, czyli brzmi jaśniej, większa szklanka, a tutaj właśnie nie. Zaskakujące ciepłe brzmienie, ładne. Oczywiście możemy pokombinować w tym instrumencie tak, żeby brzmiał bardziej agresywnie, tak? Tylko, że jakby nie na tym zależy mi, jeżeli chodzi o ten instrument. Bardzo równe brzmienie też ma ta gitara. To jest też tajemnica tego, co masz pod nogą, bo do czego będziemy pewnie za chwilę wracać, czy kwestia przetworników, kwestia drewna, a może strun, nie wiem. Różnie to bywa z dynamiką w szóstkach, tak? Tak, znaczy pierwsza sprawa to jest na pewno też artykulacja nasza, to czym dysponujemy w naszych dłoniach. Przy sześciostronowym instrumencie, o ile bardzo praktyczne jest opieranie w czwórce kciuka o najgrubszą strunę, o tyle w szóstce dobrze jest trzymać ten kciuk oparty o te struny, dlatego że specyfika też instrumentu z tą niską struną polega na tym, że jeżeli nawet zagramy mocno najwyższą strunę, to ta będzie się odzywała. Dlatego trzymając w ten sposób, no okej, nic nie będzie się... Najważniejszą sprawą przy utrzymaniu dynamiki, przy utrzymaniu barwy jest praca naszych rąk, czyli ta artykulacja, którą my sami wydobywamy. Następną sprawą oczywiście są te różne urządzenia. Dużo używasz efektów pod nogą? Mało, naprawdę mało. Widzę, ile używają inni i uważam, że jeżeli chodzi o mnie, używam tego niezbędnego minimum, jako ta wyjściowa barwa. Zdarza się, że dołożę coś więcej, natomiast jakby ta podstawa to naprawdę niewiele. Ty jeszcze jesteś w tej sytuacji, że jesteś frontmanem, tak? Więcej grasz na pierwszym planie, natomiast basista, który tworzy sekcję rytmiczną, potrzebny mu jest chorus, potrzebny mu jest flanger, potrzebny mu jest delay reverb? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wielu basistów uważa, że coś jest potrzebne i używają tego
Oczywiście myślę tutaj o młodzieży, która często używa czegoś w sposób nieświadomy, tak? Bardzo często młodzi ludzie nawet do końca nie wiedzą, do czego służą gałki w instrumencie, do czego służy dół i co można uzyskać albo co stracić, kręcąc jakimś potencjometrem w sposób nieumiejętny. Myślę, że każdemu basiście przyda się kompresor. Nie jako to urządzenie, które będzie ewidentnie słyszalne, że każde uderzenie spowoduje zadziałanie tego kompresora. Kompresor moim zdaniem powinien działać... Wszystkiego powinniśmy używać w sposób racjonalny i rozsądny, natomiast zwłaszcza z kompresorem łatwo jest przesadzić. On powoduje rzeczywiście wzmożoną dynamikę instrumentu, ale można łatwo z nim przegiąć. Kompresor jest to coś, co zdecydowanie się nam przyda. Kiedy gramy rocka, na pewno przyda się distortion. Kiedy gramy w jazz i będziemy chcieli grać solówki gdzieś tutaj wysoko, przyda się reverb. Ale pamiętajmy, że to wszystko jednak zniekształca tą wyjściową barwę, czyli nasze ręce, instrument i wzmacniacz. Okej, w takim razie pogadajmy teraz o efektach. I z taką efektową niewiadomą zostawiamy Was na kilka dni. Na jakich efektach gra Wojtek Pilichowski przekonamy się już wkrótce w naszym cyklu Guitar Stories, na który zapraszamy. Zapraszamy Was także do subskrybowania kanału, lajkowania i dzielenia się z nami Waszymi spostrzeżeniami. Co się podobało, z czego nie jesteście do końca zadowoleni, ale przede wszystkim czekamy także na Wasze propozycje. A z Wojtkiem Pilichowskim spotkamy się już niebawem. Do zobaczenia.